Szanowni Państwo, problem, który regularnie dotyka pewnie każdego z nas. Połamany element z tworzywa sztucznego. Akurat w moim przypadku syn uszkodził sobie przęsło wiaduktu do swoich drewnianych torów. W tym materiale zaprezentuję narzędzie, za pomocą którego można łatwo, szybko i skutecznie naprawić takie uszkodzenia. Zapraszam na film. Jakie mamy możliwości naprawy? Oczywiście można próbować skleić. Jednak kiedy trudno docisnąć klejone elementy w trakcie łączenia, efekty są często dalekie od oczekiwań. Zwłaszcza, kiedy byśmy chcieli przywrócić wytrzymałość elementu w miejscu łączenia. Dobrą i efektywną metodą jest tak zwane spawanie plastiku. Do tego celu potrzebujemy jednak wiedzieć, z jakim dokładnie tworzywem mamy do czynienia, aby właściwie dobrać spoiwo i odpowiednio ustawić temperaturę w stacji na gorące powietrze. Sam proces można sobie ułatwić, jeśli dysponujemy specjalną dyszą, w której znajduje się podajnik na spoiwo, tak zwanym butem. Wydaje się jednak, że jest to sposób trudniejszy i wymagający większej wprawy niż to, co chciałem teraz zaprezentować. A mianowicie zszywarkę do tworzyw ZD8905C. Na rynku można znaleźć też identyczne produkty, ale pod innymi nazwami. Narzędzie zamknięte jest w plastikowej walizeczce, w środku której znajdujemy kolbę do nakładania zszywek, stację bazową wyposażoną w zasilacz o mocy około 40 W, do którego podłączamy kolbę, na którym regulujemy temperaturę nagrzewania w zakresie od 450 do 750 stopni Celsjusza i na którym znajduje się włącznik z całego urządzenia. Metalową podpórkę, na którą można odłożyć kolbę oraz instrukcję. W tym przypadku jest ona w języku czeskim, bo stamtąd wrocławski sklep, w którym dokonałem zakupu, najprawdopodobniej sprowadza to urządzenie. W komplecie znajdują się też 4 zestawy po około 50 zszywek zapakowane w okrągłe pudełka z odkręcanymi wiekami. Na wierzchu widzimy piktogramy wskazujące na rodzaj zszywek znajdujących się wewnątrz. I tak, mamy zszywki podłużne, płaskie, słabo falowane, zszywki falowane, zszywki do naroży wewnętrzne i zewnętrzne. Oprócz tego w sklepach można znaleźć kilka innych wariantów zszywek, które można zastosować do tego urządzenia. Kolba ma oznaczenie ZD725D, jest odłączalna i wymienialna. Aby rozpocząć pracę, podłączamy ją do gniazda z przodu stacji bazowej. Ustawienie wtyczki nie ma tutaj znaczenia. Przewód łączący ma niespełna metr i jest mało elastyczny, co może troszkę utrudniać pracę. Kolba nagrzewa zszywkę tylko tak długo, jak długo trzymamy wciśnięty przycisk na jej obudowie. Oczywiście wcześniej musi być włączona stacja bazowa i ustawiona właściwa temperatura. Instalowanie zszywek jest dosyć proste, wystarczy wsunąć je w otwory na końcu kolby. Należy przy tym zaznaczyć, że na rynku dostępne są zszywarki, w których zszywki można też zakładać pod kątem 45 i 90 stopni w stosunku do osi kolby, co ułatwia docieranie z nimi w trudno dostępne miejsce. W przypadku tego narzędzia możemy po prostu odgiąć założoną już zszywkę. Zobaczmy, jak działa ta zszywarka w praktyce. Przy nakładaniu pierwszej zszywki przytrzymam sobie łączone elementy z wykorzystaniem malutkich ścisków. Urządzenie włączam i ustawiam na niższą temperaturę. Następnie przystępuję do zszywania. Zszywka już po chwili zagłębia się w materiał. Ustawiając temperaturę zszywania, musimy wziąć pod uwagę dokładny rodzaj naprawianego materiału, jego grubość i wielkość samej zszywki. Zawsze lepiej rozpocząć pracę przy troszkę niższej temperaturze, a gdy się okaże, że jest niewystarczająca, zwiększyć ją, tak aby nie przypalić materiału i nie wepchnąć zszywki na wylot. Do naprawy tego pęknięcia używam 2 zszywki falowane, które aplikuję wzdłuż uszkodzenia
i dodaję 3 zszywki podłużne z małą falą, zatopione prostopadle do złamania. W około 3 minuty przedmiot jest naprawiony. Niestety wystają z niego metalowe wąsy, które trzeba przeciąć. W tym celu można posłużyć się cęgami, należy jednak pamiętać, że drut w zszywkach jest dosyć twardy. Ja preferuję ścinanie tych wystających elementów z wykorzystaniem dremela i tarczy tnącej. A gdy już zetnę końce, szlifuję całą powierzchnię. Ponieważ plastik i tak był mleczny, nie przejmuję się miejscowym zmatowieniem materiału. No i naprawione. Pod palcem nic nie czuć, a zabawka odzyskała swoją wytrzymałość.